Ministerstwo Energii nie będzie superresortem na razie. Komisja może szykować odwet wobec gróźb Trumpa, który uderzy w dostawy LNG z USA. Płonie baza paliw w Rosji po bezowocnych rozmowach pokojowych. Jest 24 lipca 2025 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Baza paliw w Rosji płonie przez dronopad po odrzuceniu zawieszenia broni w Stambule. Dron ukraiński uderzył w rosyjską bazę paliw Łukoila pod Soczi po bezowocnych rozmowach pokojowych Ukraina-Rosja w Stambule. Rosjanie znów odrzucili propozycję pełnego zawieszenia broni. Baza paliw Łukoil Yugniefteprodukt w miejscowości Syriusz, 30 km od Soczi, zapłonęła po uderzeniu dronów ukraińskich nad ranem czasu lokalnego. Sieć obiegły nagrania z płonącym obiektem. Był to element większego uderzenia dronopadu Ukrainy z nocy z 23 na 24 lipca. Nastąpiło ono po bezowocnych rozmowach pokojowych w Soczi, które trwały około pół godziny. W toku rozmów Kijów po raz kolejny od kwietnia 2025 roku zaproponował Moskwie bezwarunkowe zawieszenie broni, w tym zatrzymanie ataków na infrastrukturę krytyczną, jak bazy paliw i cywilną. Ta propozycja pozostała bez odpowiedzi. Tymczasem Rosjanie kontynuowali ataki na cele cywilne, w tym targ Privos w Odessie. Mimo to doszło do 8. wymiany jeńców między Ukrainą a Rosją. Duma Państwowa w Rosji zajmie się zaś projektem ustawy, która zmieni charakter mobilizacji wojskowej z sezonowej na całoroczną. Decyzja o kolejnych falach poboru miałaby wówczas zależeć od dekretu prezydenckiego. Prawo miałoby obowiązywać od 2026 roku. Oznacza to, że Rosjanie planują dalszą mobilizację na potrzeby wysiłku wojennego na Ukrainie, który doprowadził do ponad 1 miliona ofiar od 24 lutego 2022 roku do 23 lipca 2025 roku według danych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Co dalej? Brak postępów rozmów pokojowych to kolejny argument za nowymi sankcjami wobec Rosji. Za 18. pakietem sankcji unijnych może nadejść uderzenie z USA, rozważane wciąż przez administrację Donalda Trumpa. 3 opinie z USA potwierdzają jednak, że los nowych sankcji na ropę rosyjską jest niepewny. Mamy tu apetyt, by narzucić odpowiedzialność na Władimira Putina i doprowadzić do zakończenia tej wojny, powiedział senator Mike Johnson z Partii Republikańskiej. Przyznał, że Biały Dom zasygnalizował Senatowi, że potrzebuje 50 dni przed wdrożeniem ceł na dostawy ropy z Rosji do krajów trzecich. Rzecznik Departamentu Stanu USA Tammy Bruce oceniła, że ultimatum Trumpa dla Rosji nie jest sztywne i może się zmienić z 50 dni w razie postępu rozmów. Prezydent grozi cłami 100% na dostawy ropy rosyjskiej do krajów trzecich. Z drugiej strony sekretarz handlu Scott Bessent przyznał w kolejnej już rozmowie z mediami amerykańskimi, że włączył temat sankcji na dostawy ropy z Rosji do rozmów handlowych z Chinami. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Ministerstwo Klimatu i Środowiska ma na razie zatrzymać kompetencje dotyczące polityki klimatycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Oznacza to, że ono będzie odpowiedzialne m.in. za batalię w sprawie ustawy wiatrakowej z prezydentem zapowiadającym referendum w sprawie polityki klimatycznej, a więcej na blogu. Komisje sejmowe energii oraz infrastruktury poparły poprawki Senatu usuwające zakaz lokowania farm wiatrowych w wojskowych strefach lotniczych i blisko stref Natura 2000 z ustawy wiatrakowej. Polskie elektrownie jądrowe wyślą niebawem formalne zaproszenie do negocjacji w sprawie atomu na Pomorzu do konsorcjum Bechtel-Westinghouse. To nie znaczy, że dialog się nie toczy, zastrzegł prezes Marek Woszczyk w Sejmie. Pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna zapewnił, że choć komisja daje sobie 2 lata na analizę, to harmonogram notyfikacji atomu na Pomorzu ustalony nieformalnie zakłada decyzję do końca tego roku. 22 lipca w Korei Południowej ruszyło cięcie stali pod jednostkę FSRU do pływającego gazoportu w Zatoce Gdańskiej. Obiekt ma być gotowy do pracy w 2028 roku, a Gaz-System deklaruje brak opóźnień. Teraz wieści z Europy. Kompromisowa propozycja legislacyjna o porzuceniu gazu z Rosji w Europie do końca 2027 roku ma być przedmiotem dalszych rozmów ministrów odpowiedzialnych za energetykę we wrześniu 2025 roku.
Giełda Nord Pool ostrzega, że utworzenie jednolitego operatora rynków spot energii elektrycznej mogłoby doprowadzić do szerszego rozprzestrzeniania się ewentualnej usterki. Krytykuje ten pomysł Komisji Europejskiej. Parlament odrzuca środki zaradcze rządu Hiszpanii mające zapobiec kolejnemu blackoutowi iberyjskiemu. W pakiecie znalazł się plan integracji większej ilości źródeł odnawialnych. Komisja Europejska rozważa wprowadzenie ceł odwetowych na towary z USA w razie realizacji groźby Donalda Trumpa o cłach 30% na towary unijne. Rozstrzygnięcie może mieć znaczenie dla kosztów dostaw LNG z USA. Szefowa Komisji Europejskiej uznała, że relacje z Chinami osiągnęły punkt zwrotny. Wezwała na spotkaniu z Xi Jinpingiem w Pekinie do zrównoważenia relacji handlowych. Spodziewana jest wspólna deklaracja o ochronie klimatu. Jeszcze wieści ze świata. Według źródeł Reutersa odbiór ropy z Kazachstanu w porcie w Noworosyjsku jest czasowo utrudniony. Powodem jest wdrożenie przepisów o wymogu zgody Federalnej Służby Bezpieczeństwa na wejście statków do portów rosyjskich po serii wybuchów takich jednostek. Przychody Rosji ze sprzedaży gazu i ropy w czerwcu mają spaść o 37% do 680 miliardów rubli przez spadek cen ropy oraz wzmocnienie rubla. Ropa znajdowała się według Reutersa poniżej średniej $56 za Urals z ustawy budżetowej. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następne oczywiście już jutro. Zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.